Witajcie podróży, witam was wszystkich na kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj kolejny raz wybraliśmy się do miejscowości La Salette oraz okolic. Byliśmy już w sanktuarium. Bardzo nam się podoba to, że tak fajnie wam się oglądało nasz ostatni odcinek z naszej wizyty w La Salette. Dlatego też pokażemy wam też coś innego, nie tylko sanktuarium. Dzisiaj zbieramy takie troszeczkę bardziej zdjęcia z okolicy, ale też podzielimy się z wami materiałem wideo, który właśnie dla was tworzymy. Cieszę się, że uzbierało się aż was 181 subskrybentów. Wiem, że stać was na więcej, dlatego zachęcam was już teraz, zasubskrybujcie nasz kanał, żebyśmy mogli się szybciej i prężniej rozwinąć na YouTubie. Dlatego też od razu wam za to dziękujemy. Dzisiaj robimy troszeczkę inaczej, bo robimy to kompletnie niezaplanowane miejsca. Oglądamy sobie okolice na Google, po czym sprawdzamy sobie te miejscówki. Teraz idziemy na most, który jest początkiem tego jeziora tutaj, tak zwanego tej Vii Ferraty Lasu Tet, czy jakoś to się tak nazywa. Mniej więcej, i tak mnie pewnie poprawicie, więc ja to macham ręką na to. Ja wiem, że źle mówię po francusku. Kiedyś może się to zmieni, chociaż zobaczymy, bo też moja kadencja tu się pomału zaczyna kończyć. Pont du Mas. Takie ma widoczki. Prawa strona, lewa strona to jest początek jeziora. Bardzo pięknego jeziora, które ma błękitnie taką niebieską wodę. Spójrzcie, taka zielonkawa, znaczy nawet ona nie jest zielonkawa, tylko chodzi o to, że ona jest ogólnie błękitna. To jest fajne. Wybrać się tutaj w takie miejsca właśnie ciekawe, pozwiedzać. Nie tylko to, co kurczę wszyscy pokazują, wszyscy tam jeżdżą, ale też miejsca, które powiedzmy znają tylko regionalni. Takie miejsca jak te, piękne. Zobaczycie na zdjęciach, co mi z tego wyszło. Kilka zdjęć zrobiłem w mgle, bo kurczę, było straszne zamglenie na sanktuarium u góry, więc też to wykorzystaliśmy. No i co? Ostatnio jak byliśmy tutaj, znaleźliśmy piękny kościółek z XI wieku. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Spróbuję go dzisiaj znaleźć, bo niestety nie zapisałem sobie pineski. Spróbujemy się tam wybrać. O tyle właśnie ciekawe jest to miejsce, że tutaj nie dojedziecie jakby drogą główną, tylko trzeba zjechać i zjeżdżacie całkiem w dół do takiego wąwozu między górami. A miejsce warte uwagi, dlatego mam nadzieję, że się wam zdjęcia spodobają. No i znalazłem ten kościół. Piękny kościół z XI wieku. Tu jest taka mała informacja. Z drugiej strony tabliczka, że monument historyczny. Kościół romański. Matka Kościoła się nazywa. XI wiek. Kaplica. Przy kościele jest tak zwany cmentarz. Zadbany, ładny. Widać, że ktoś to jeszcze tutaj pilnuje. Kościół jest niestety w bardzo kiepskim stanie. Warto przyjechać zobaczyć i zrobić sobie taką fotograficzną pamiątkę. No bo to po to jest dokładnie. Myślę, że coś tu może jeszcze czasami w środku się odbywać, bo jest nowa instalacja elektryczna pociągnięta, co widać na tyłach kościoła. I naprawdę bardzo piękne miejsce. Czy wam tylko będzie wszystko widać, bo to kurczę u mnie tak różnie z tym prześwietlaniem tam tyłu. Właśnie widzicie, jakie są efekty tego prześwietlania. Czasami muszę sobie kliknąć palcem na niebo, żeby wam jakby niebo się zrobiło troszeczkę ładniejsze. Ale mam, znowu widzicie, znowu nie? Jeszcze raz kliknę. Piękny kościół, XI wiek. Fajne miejsce na zrobienie zdjęć. Przy okazji piękna okolica. W ogóle naprzeciwko kościółka jest, nie wiem czy mogę wam powiedzieć w ogóle, ale gdybyście chcieli przyjechać na dzikusa, na kemping, jedyne co to tam jest toaleta i do tej toalety nie można wylewać toalety chemicznej, jakby jej opróżnić, więc nie róbcie tego, ale kamperem namiocik rozbić, toaleta jest, kto wam tu zabroni? Pole pięknie wykoszone, przygotowane właśnie pod to.
Cały czas bardzo dużo turystów tu przychodzi, pieszych, czy nawet na motorach, czy samochodami przejeżdżają. Poza tym teren jest dość w miarę równy. Owszem, są jakieś nierówności, ale to nie jest jakiś tam duży kłopot. Ale gdybyście tylko chcieli, tutaj za darmo, fajne miejsce. Poza tym jest tutaj bardzo duża ilość kempingów. I bardzo dużo kempingów jest ukrytych, których nie znajdziecie na mapach. Musicie się wybrać tymi właśnie bocznymi drogami jakby między tymi wąwozami. Tak, myśmy zjechali na dół na ten most przed chwilą i później przejechaliśmy sobie tam dalej, no to pod górami było kilka takich parkingów, na których również można sobie kamperem stanąć, spędzić sobie noc. Bardzo, bardzo fajne miejsca. Kurczę, powiem wam szczerze, że mnie i Natalię coraz bardziej nachodzi na to, żeby właśnie zainwestować właśnie w kampera lub coś 50/50, żeby to był taki samochód użytkowy, a zarazem żeby mógł nam zastąpić też formę taką do spania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aktualnie plany planami. Dzisiaj widzicie, mieliśmy być nad morzem w Normandii, a jesteśmy w La Salette. Wracamy jutro. Zobaczymy, co nam uda się jeszcze zwiedzić. Na pewno wieczorkiem coś upichcimy. Słyszałem, że będziemy poczęstowani pizzą, bo jedziemy do znajomych u nich na podwórku pod domem się rozbić i właśnie będziemy spać w namiocie. Jeśli będzie czas, to właśnie dzisiaj chciałbym, wiem, że ostatnio zapominam za każdym razem, więc dzisiaj Wam wyszczególnimy sprzęt, jaki używamy. Częściowo został, bo nie jest nam wiele rzeczy potrzebnych, więc zostało dużo rzeczy w domu, ale to są rzeczy, które są bardzo uniwersalne i wiele ludzi się domyśli, co jest Wam potrzebne, a co jest Wam niepotrzebne. Pamiętajcie o tym, że taka w sumie baza to jest namiot, to jest stolik z krzesłami, mała kuchenka, materac dmuchany, ewentualnie mata samopompująca, jeżeli ktoś woli. Niektórzy śpią na samej karimacie, co ja na przykład nie dałbym rady, bo mi plecki bolą. No i co? Jakiś śpiworek fajny, my na przykład używamy takich na 10 stopni, co dzisiaj na przykład w nocy będzie około 6 i uważam, że będzie w nich bardzo ciepło, bo już spaliśmy tak jedną noc i uważam, że było bardzo, bardzo w nich cieplutko. Nawet czasami się rozkrywałem. No i co? Jedziemy dalej z tym tematem. Do za chwilę. A jak będziecie w centrum i popatrzycie na jedno wzgórze, w sumie od wjazdu tak jak macie, o właśnie, jak macie napis ten na dole La Salette Corps, popatrzeć do góry i tutaj będziecie mieli taki duży napis hotel i tutaj jest taki taras widokowy z całą panoramą na całą okolicę. Tu macie oczywiście informacje, opisane szczyty. Aktualnie tutaj chyba najwyższym szczytem jest Grand Tête de l'Aubue, 2789 metrów. I to macie tego, czekaj, o tutaj tego skurczybyka wysokiego takiego pika tam, nie? No to jest ten szczyt. Fajne. Ale wiesz, Natala, że tutaj kiedyś prawdopodobnie była podawana rzeczy jakby tędy tutaj, bezpośrednio z dołu? Bo tutaj jest ten silnik taki, o, popatrzcie, nie? A dźwigiem. No i dźwigiem tutaj było taką jakby kolejką z dołu podawany materiał, wiesz, żywności do tego hotelu pewnie, nie? Bo na dole tam normalnie ta budka, co tam jest, wiesz, tam na środku, to tam jest druga strona, druga część tego motora całego, nie? Więc tutaj kiedyś liny były. No jakoś to musieli wybudować. No. Ale powiem Wam, że kurczę, zarąbiste okolice. Jeździcie takimi ciasnymi drogami między górami. No, trzeba być, żeby widzieć. Niesamowite. I jak to mówiłem wcześniej, teraz będziemy robić pizzorkę u szefa pizzarzy w Skorp, Marcin, mami. Domowa pizza, sosik po tomato. Składniczki jeszcze nie wiemy, jakie będziemy widzieć. Ale będzie dobra, na pewno. Bo fude była najlepsza, zapamiętać. Palona na drewnie, a nie w piekarniku. Szyneczka. Co będzie? Będzie papryka, fromage, Ser, czyli będzie moca, mozzarella, papryka, szynka na bazie pomidorów
Tak, nie będzie pomidorów, teraz daję I posypiemy pewnie jeszcze parmezanem. teraz oliwki. O, oliweczka. Czarna oliwka. Papryczka. Wygląda bardzo apetycznie. To. Teraz Jabłkę, grzybki. Już. champignon. Ouais, une fois. Ouais, la prochaine fois, il faut venir chez nous. Bon, un peu, après on part à la le poisson, on part là-bas. On ne sait pas. I parmezan. Il faut une semaine, une nuit, on va Dobra, czekamy aż się upiecze, zobaczymy czy będzie taka pyszna jak opisują. Spójrzcie jak to dobrze wygląda, kurczę. Bardzo dobra. Bardzo dobra, a czas się obiadać. No, spadnie mi już wszystko. Muszę razować drugą ręką, odkładam kamerę. Dobra kochani, z tym zarąbistym widokiem na góry w Alpach zostawiam was. Bawcie się dobrze, ja już chilluję. Ale nie zapomniałem. Nagram wam później oczywiście o sprzęcie. Na razie ja się idę chillować, trzeba coś wypić, nie będę wam tego nagrywał przecież jak ja się tutaj relaksuję. No i co? Zasubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie co uważacie, bawcie się dobrze, udanego weekendu. Nie wiem kiedy to oglądacie oczywiście, ale ja mam sobotę, więc udanego weekendu. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. A wy czekajcie jeszcze chwileczkę i będziemy jeszcze rozmawiać. Mam nadzieję, że będę w stanie rozmawiać. Będziemy rozmawiać jeszcze oczywiście podczas rozkładania naszego sprzętu kempingowego. Oczywiście tutaj nie mamy wszystkiego, bo częściowo zostało oczywiście u nas w domu, bo nie potrzebowaliśmy dzisiaj wszystkiego, ponieważ jesteśmy goszczeni na posesji naszych znajomych. My się rozkładamy na zewnątrz, bo nie chcemy im stwarzać problemów jakby w domu, bo nasze dzieci też czasami lubią płakać w nocy, więc tak po prostu z wygody rozkładamy sobie namiocik i spędzimy sobie oczywiście to nas również pod chmurką, dlatego też zaczekajcie. No, buziaki. No to dobra, ciemno już jest, ale trudno, nic nie poradzę na to, jakoś tak wyszło. Pierwsza ważna rzecz, młotek, nie wiem czy widać. Ja kupiłem sobie taki oczywiście tutaj z tak zwanym tym wyrywaczem do gwoździ, żebym mógł sobie kotwy oczywiście z ziemi dobrze, fajnie sobie poradzić. I mamy tak. Namiot to jest MH-setka. Kurczę, o ile przeczytam o wymiarach. Ja pierniczę muszę zaświecić w samochodzie znowu światło. O wymiarach 2,60 na 2,10 i materacy dmuchane, które mamy jakby do tego namiotu dobraliśmy sobie idealnie, by zapełniły pełną powierzchnię tego namiotu w środku. Czyli mamy dwa materace, które nam zapewniają pełną powierzchnię. Do tego mamy 4 śpiwory, które są Arpaneza, 10 stopni temperatury mają i to są oczywiście bawełniane, bardzo fajne, przy 10 stopni mają, ale uwierzcie mi, że przy temperaturze 5 stopni jeszcze nawet będziecie się odkrywać, ponieważ są naprawdę bardzo ciepłe. Dodatkowe takie małe, tutaj zwinięte oczywiście poduszki dmuchane, które buziaczkiem sobie napełniacie i naprawdę zapewniają bardzo fajny komfort. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak bardzo napełnicie. I co? Wszystko zależy od tego, jak sobie wszystko uporządzicie. Dodatkowo do tego oczywiście posiadamy kuchenkę, oczywiście do tego posiadamy oczywiście w domu jeszcze mamy stolik z 4 krzesełkami, mamy 2 fotele takie porządne, rozkładane. Oczywiście posiadamy również ten namiot dmuchany 5.2, dwukomorowy dla 5 osób, bardzo fajny, duży.
duży, konkretny namiot, który zabieramy na dłuższe nasze wyprawy. Tutaj mamy oczywiście malutki. Widzieliście już go na poprzedniej firmie, dlatego też nie będę jakby dzisiaj się wygłupiał, bo jest ciemno. Mam nadzieję, że to Wam wystarczy. Pamiętajcie, namiot, który dzisiaj używamy, to jest MH-setka, 4-osobowy, pałąkowy z Decathlonu. Bardzo fajny namiot, który pozwala nam na bardzo ciekawe i szybkie rozłożenie i złożenie.